Wracamy do Nepalu, ale już nie w Himalaje, gdzie przez tydzień szliśmy po schodach do Annapurny Base Camp, ale w Dolinę Katmandu. Dziś pokażemy wam Nepal jeszcze z innej strony. Czy ciekawszej, czy nie, to sami ocenicie. Początek udajemy się do kapitalnej świątyni buddyjskiej, do której prowadzi 365 schodów. Miejsce to nazywa się Swayambhunath. Świątynia małp. Tak, świątynia małp. W ogóle Nepal powinien mieć w jakimś godle swoim czy coś schody zamiast... Ty, oni mają tą flagę taką trójkątną. A, to może dlatego. To są schody. Świątynia małp, tudzież Swayambhunath, to jedno z najświętszych miejsc w buddyzmie. Znajduje się na uboczu Katmandu, a ze wzgórza, na którym została wzniesiona, rozpościera się genialna panorama na całe miasto. Pośrodku dziesiątek ołtarzyków, wizerunków bóstw i innych symboli religijnych znajduje się tutaj ogromna stupa, będąca najważniejszym z obiektów świątyni. Każdego dnia setki albo nawet tysiące pielgrzymów okrążają ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, wypraszając łask, a z góry spoglądają na nich oczy Buddy, nazywane też oczami mądrości. Stupa ta została wyremontowana w 2010 roku. Był to pierwszy generalny remont od 1921 roku i pokryto ją 21 kg złota. Małpy nas atakują. Jakie jest Katmandu? Jest takie jak wiele innych wielkich miast w tej części świata. Chaotyczne, głośne i zakurzone. Owszem, jest pełne fascynujących miejsc, jednak żeby do nich dotrzeć, trzeba zderzyć się z tym, co zdecydowanie do atrakcji nie należy. Katmandu jest bardzo szybkie, nerwowe i męczące. Przejście przez czteropasmową drogę jest nie lada wyzwaniem, podobnie jak poruszanie się po wąskich alejkach Starego Miasta, gdzie pomiędzy pieszymi mkną niezliczone ilości riksz i motocyklistów. A wszystko to dopełnia wisząca praktycznie nieprzerwanie w powietrzu mieszanina spalin i kurzu, podgrzewana dodatkowo przez niemiłosiernie palące słońce. Właściwie już po godzinie pobytu w Katmandu zaczęło mnie drapać gardło i byłem święcie przekonany, że to jakieś uczulenie, których mam sporo. Jednak dopiero po kilku dniach brania tabletek odczulających zorientowałem się, że może niekoniecznie jest to alergia, a po prostu te nieszczęsne spaliny i pył. Jednak nie jest to jedyne oblicze Katmandu. Stolica Nepalu bywa momentami nowoczesna, kiedy na przykład wchodzimy do centrum handlowego pełnego elektroniki. Bywa też kolorowa, elegancka i wystawna, jak chociażby tutaj podczas obchodów 75. rocznicy urodzin, gdzie rodzina z dumą obnosi jubilata przez miasto na lektyce. Te zapachy, kolory, ta intensywność słońca, to wszystko mnie totalnie przytłaczało. Potem jak wróciłam do Katmandu na troszkę dłużej, to jak się człowiek wsłucha trochę w to miasto, to ono jest fajne, jest przyjazne, jest inspirujące. Naprawdę takie... Mówisz? Mówię. No, tylko trzeba wiedzieć, może ja też miałam bardzo dużo znajomych stąd, nie? Także wiedzieli, gdzie mnie zabrać, co mi pokazać i troszkę nauczyli mnie tego miasta, no. Skoro mówi tak osoba mieszkająca w Katmandu 4 lata, no to wierzę na słowo. Zapraszamy na dalsze zwiedzanie. Wprost ze świątyni o trudnej nazwie wybierzemy się na plac o nieco łatwiejszej nazwie Durbar Square, czy też po naszemu Plac Królewski. Wpisany jest on na listę UNESCO i znajduje się na nim ponad 40 różnego rodzaju zabytków. I śmiało chyba możemy powiedzieć, że jest to główna atrakcja Katmandu. Doszliśmy na Durbar Square. Bilet kosztuje 1000 rupii, ale jeśli byście chcieli na przykład wejść więcej razy, bo zostajecie na przykład w Katmandu na tydzień, to można przedłużyć ten bilet, nie dopłacając nic, po prostu idziecie do tego tutaj site office, jak to się nazywa, dajecie bilet, dajecie zdjęcie i pan wyrabia wam legitymację i wchodzicie tak długo, jak chcecie, jak długo ważna jest wasza wiza. No, rzekłem. Żeby was tutaj nie zanudzić, oczywiście nie będziemy opisywać wszystkich zabytków, bo szczerze mówiąc sami nie mieliśmy cierpliwości na ich wnikliwe oglądanie. Po prostu wam je pokażemy na kilku kadrach.
bo mimo to, że teren Placu Królewskiego jest wyłączony z ruchu samochodowego, to i tak bardzo mocno męczy. Jest tu dość głośno, duszno i tłoczno i niech was nie zwiedzie ta muzyczka i slow motion. Jedynym miejscem, które zainteresowało nas mocniej i w którym zatrzymaliśmy się na dłużej, było Kumari Gar, czyli pałac nepalskiej bogini Kumari. Za nami znajduje się pałac Kumari Gar, czyli miejsce, w którym mieszka Kumari. Są to dziewczynki, które są wybierane między 3-4 rokiem życia na właśnie Kumari, czyli wcielenie bogini Taledziu. Bogini żyje w ciele tych dziewczynek, one są święte, są uznawane za właśnie boginie. Są to dziewczynki specjalnie wybierane z specjalnej kasty. Tak, z kasty złotników. Około 3 albo 4 roku życia. Są Kumari do 1. miesiączki. Tak, ewentualnie choroby. Aha, ciężkie tak, choroby, bo uznaje się, że jeśli już jest chora, czy krwawi w sensie, to już nie ma swojej boskości. W sensie to ciało nie jest dobre dla bogini Taledziu. I z takich jeszcze ciekawostek, to właśnie na przykład nie mogą chodzić po ziemi, bo są właśnie wcieleniem bóstwa, są święte. Są noszone. Co dla mnie byłoby straszne, bo nie mogłabym biegać. A myślę, że mogłabym jeździć na rowerze, to chyba się zalicza. Jest około 10 Kumari w całym Nepalu, z czego 9 w Dolinie Katmandu, ale najważniejsza właśnie, czyli Kumari Królewska, mieszka właśnie tutaj w tym pałacu. Zobacz, to jest w piwnicy Kumari Królewskiej. W piwnicy Kumari Królewskiej dużo napojów. Prosimy pić z rozwagą. Pewnie zastanawiacie się, jak to jest, czy oni faktycznie w to wszystko wierzą. Też mnie to szczerze mówiąc ciekawi i zapytałem o to przy okazji prabata, którego dobrze już znacie z poprzednich odcinków. Before they used to take very seriously. Now because of communication and all and internet and all, we know that there is one power who we call God, right? Okay, and for me the God has no gender, so that is what I believe. So Kumari, it's a tradition. It's a tradition now. You know, it's like a small girl. I don't know exactly the age, and they keep her inside dark room. You know, and she has no access to the outer world. It's like that for some years. You know, no access to education. No education, nothing. Because you know? she is goddess. She knows everything. She's goddess. Yeah. It's like that. Opuszczamy Katmandu i małym, ciasnym busikiem jedziemy na południe do Patanu, który, jeśli mam być szczery, to zrobił na mnie znacznie większe wrażenie niż samo Katmandu. Podjechaliśmy do Patan, do miasta znajdującego się w zespole miejskim Katmandu, takim śmiesznym niebieskim busikiem podjechaliśmy. I w ogóle z tym busem i w ogóle jakby z Nepalem wiąże się taka sytuacja. W komunikacji międzyludzkiej między nami a Nepalczykami często dochodzi do śmiesznych, niejasnych sytuacji. Na przykład pytamy pana kierowcy, czy jedzie do Patan i pan kierowca robi coś takiego. Ja tym kiedyś już pisałem na blogu w przypadku Indii. Nie wiem, czy jeszcze jakieś kraje to mają. No nie wiadomo, jedzie pan do Patan? To znaczy niby tak, czasem nie, czasem trudno stwierdzić, no i w sumie wsiedliśmy do busa nie wiedząc, czy jedzie do Patan, ale okazało się, że finalnie jedzie. No dobra, troszeczkę się doedukowałem po powrocie i teraz już mogę wam wytłumaczyć na przykładach. Zróbmy sobie mały quiz. Potrząsanie głową może wyglądać tak, tak albo tak. Potwierdzając, można potrząsać w ten sposób, ale można też tak jak u nas. Podobnie zresztą sprawa ma się z zaprzeczeniem. Ale jest też gest sugerujący może tak, może nie. I wierzcie mi lub nie, ale to tak zbija z tropu, że nigdy nie wiem, co autor miał na myśli. Zresztą spróbujcie sami odgadnąć. Przepraszam, czy w knajpie są jakieś wolne miejsca? Okej. Wiedzą panie, którędy na dworzec? W sensie, że nie. No dobra, może panowie wiedzą. A pan w czerwonym? Też nie wiadomo. O, jest i kasa biletowa. Można bilet do Katmandu? To może rikszą jak coś? O, okej.
Jakoś udało się wrócić do Katmandu. Wpadamy jednak tutaj tylko na chwilę, aby wysłać pocztówki do patronów. Skrzynki podzielone są dla wszystkich z Katmandu, z Doliny Katmandu i dla zagranicznych. Chwilę po tym Marta jedzie już na lotnisko i wraca do Polski, ja natomiast jadę busem na obrzeża miasta, gdzie z dwójką przypadkiem spotkanych Nepalczyków idziemy sobie na jeden dzień w góry. Troszeczkę mi się mierdzi już w tym Katmandu, źle wyliczyłem trochę czas pobytu. Wybrałem się na jakiś taki trekking na pobliską górę, która się nazywa Charangiri. Jest tutaj kolejka, ale pogrzało ich $22 za wjazd. To chyba drożej niż na Kasprowy. W sumie nie wiem, strzelam, ale chyba drożej, nie? Ale i tak widoków za bardzo nie ma. Chińczycy idą i puszczają muzę przede mną. Albo Nepalczycy w sumie. Ale znowu schody. Idzie się po schodach całą trasę wzdłuż kolejki. I w ogóle co śmieszne, wchodzi się na 2550, czyli właściwie tak po schodach na rysę, nie? Na początku idzie się lasem, później takimi bambusami, no ogólnie trzeba przyznać, że trasa spoko. Jakbyście chcieli się tutaj wybrać, to miejsce nazywa się Chandragiri Hills i według TripAdvisora atrakcja ta zajmuje aż 7. miejsce w okolicy Katmandu. A jak nie macie co robić z hajsem, to tutaj jest hotel, gdzie się płaci 1000 zł za noc. Na szczycie Chandragiri, a jakże znajduje się buddyjska świątynia, a z jej okolic rozciąga się genialna panorama na Dolinę Katmandu i Himalaje w tle. No ja za bardzo nie mam szczęścia do przejrzystości, ale nic w tym dziwnego, bo jesteśmy właściwie na przededniu nadejścia monsunu. Właściwie to już powinien tutaj być i powinno lać całymi dniami. No i tak to wygląda na górze. Tam za chmurami jest fajna Dolina Katmandu. No ogólnie jest tu bardzo pięknie, tylko nie dzisiaj. Jakbyście chcieli zobaczyć, to wygląda to mniej więcej tak. Fajnie, nie? Ale wiedziałem, że tak będzie. Lepsze to w sumie niż siedzenie w Katmandu. Zaraz po tym, jak zaczęliśmy schodzić, złapała nas taka ulewa, jakiej dawno nie widziałem i szczerze mówiąc już nic więcej nie nagrałem. Myślałem tylko o tym, żeby nie zamoczyć aparatu. Moi nepalscy koledzy powiedzieli, że to pierwszy taki deszcz w tym roku i wygląda na to, że właśnie przyszedł monsun. Słuchajcie, tak a propos jedzenia, kupiłem słodycze. Nie wiem, czy pamiętacie, w Indiach też były bardzo podobne słodycze, ale takiego chyba nie było. Ej, nie dał mi tego. Co za dziad. O ja, nie dał mi gość. Był normalnie taki słodycz w kształcie kluski śląskiej. Normalnie okrągły z dziurką w środku. Chciałem go kupić, żeby wam pokazać. Mówię, żeby gościu mi go spakował i mi go nie spakował. I co, jak się podobało Katmandu? Takie specyficzne, nie? Ale chyba summa summarum trzeba przyznać, że jest to ciekawe miasto. Troszeczkę męczące, ale jak się dłużej tutaj pobędzie, można dostrzec jego uroki. Tak myślę. No, to dzięki bardzo za uwagę. Teraz się właściciel hotelu śmieje, za ja tu robię. I do następnego. Trzymajcie się, pozdro.